Marcin tutaj poszedł do lodówki, pospieszył się szybciutko i wyciągnął jeszcze jedną miskę. Pamiętacie, były dwie, ale pod wpływem topienia dorzuciliśmy tą jedną miskę do tamtych dwóch garnków, które się wytapiały. Troszeczkę to siadło, ale niestety trzecia się nie zmieściła. Popatrzcie tu macie skwareczki. Tak. Znaczy no skwareczki, to jest skwarkopodobne. Tu jest ten czysty tłuszcz, który już zaczyna tężeć. Ale szybko. Garnka nie myliśmy, wytarliśmy tylko papierem. Nic się nie przypaliło, czyli tak jak powinno być. Zgadza się, więc co robimy? Powtarzamy ten sam proces, który robiliśmy na początku z pierwszą turą. Jak dobrze pamiętacie, co dodajemy? Wódkę. No dobrze. Każdy tłuszcz musi mieć swoją jest tutaj wódkę. Na dole, tu na dole. O, widzicie, facet w kuchni. Tak zorientowany. Dobrze, że ja mam Klaudię. Klaudię No. już kompletnie nikt sobie nie poradził. No kompletnie, no. Jaką wodę dodajesz? Ciepło. No dobrze, może być. Co może być zimna. A co za różnica? No, To nawet lepiej, nie? Przecież to podgrzewamy teraz. Tak. I co jeszcze dodajemy? Dodajemy 3 łyżki soli. Dobrze. Może sól mogłeś na początku dać. Ale dałem na to... końcu. Wiecie, to nic się nie dzieje, bo to przecież się roztopi. Oczywiście zwykła sól kłodawska, zwykła i najlepsza. Oczywiście, nie dajcie się nabrać na różowe sole z Himalajów. Tak. Nasze, wyobraźcie sobie, mają dużo więcej pierwiastków niż te himalajskie, więc... Czyli tu się znowu sprawdza wspaniale przysłowie: cudze chwalicie, swego nie znacie. Dobrze, i nastawiaj teraz na palnik i co? Palimy. Następny dzień z głowy. No i co? Został nam tutaj jeszcze jeden garnek, tylko wiecie co, tak długo się z tym bawimy, bo przy okazji dla Was też nakręcamy, więc chcemy, żebyście zobaczyli wszystko krok po kroku, więc podgrzewamy delikatnie ten tłuszcz, w którym tutaj garnku się znajduje, po to, żeby po prostu łatwiej było nam przy cedzaniu. Pieski się bawią pięknie. Tak? No. A z Jula? Wszystkie z Ambrem i Thanosem, no. Spójrzmy na sekundę. Ojej, ale poczekajcie, muszę ustawić. O, zobaczcie. Wszystkie 3. Jaka radość. Azja. Ale widzicie, kto jest w centrum zainteresowania? Azja. Zawsze Azja. A z Thanosem to nie za bardzo, boi się go za bardzo. Tak, tak. A Thanos znowuż wam, że nie widzi godnej przeciwniczki, żeby z nią się bawić. Tak. Thanos jedynie jak coś, to tutaj za Azją będzie latać. Amber to tak jest do skoku. A Azja królowa, prowodyrka, jak zawsze leży sobie i czeka na zachętę Ze strony Thanosa. ze strony Thanosa czy Ambra. Oni muszą się naprawdę napracować, żeby ją skusić. Popatrzcie, coś słyszą, że się dzieje. Koniec zabawy, Thanos już poszedł sprawdzać. Tak? Azja już patrzy w jego kierunku. Tylko Amber nie zdaje sobie sprawy, że nie, zabawa się Azja skończyła. tutaj do nas teraz do okna, bo widzi. Oj, dziubdziusiu nasz kochany, oj, kto. I tutaj mamy Thanoska. Proszę bardzo. Oj, szybę trzeba umyć. Powiedz Thanos, tak? Bo tym swoim kulfonem wszystko brudzisz. Dobra, wracamy do pracy. Spotykamy się ponownie na tłustych rewolucjach. No widzicie, inny outfit, ponieważ jest to czasochłonny proces. Zobaczcie, tutaj mamy 2 miski tłuszczu wytopionego, ale jeszcze nieoczyszczonego. Ponieważ, co ja mam na myśli nieoczyszczonego? Zaraz Wam pokażę. Pod spodem powinna znajdować się woda. Mam nadzieję, że odpowiednią ilość wody dałam. Pamiętajcie, jak macie jakiś suchy klimat albo suche bardzo pomieszczenie i w czasie wytapiania, no dajcie troszeczkę więcej tej wody, bo żeby wszystko nie wyparowało i pod spodem nie będziecie mieli właśnie wody, która wyciąga cały ten brud i sól. Dlatego mam nadzieję, że mi się udało. Dobrze, zobaczmy jeszcze tutaj. O, coś tutaj jest. Ja muszę jakoś to... Wiecie co, powiem Wam w ten sposób. Lepsza byłaby miska, taka metalowa, bo ta jest dość mocna, którą byście mogli tak, że tak powiem, ten tłuszcz odkleić i żeby ona Wam się tak rozwarstwiła. Ja na sekundę uciekam do zlewu, bo boję się, żeby mi tutaj woda nie wyciekła.
W międzyczasie wzięłam sobie miskę, przygotowałam, żeby po prostu tam wodę, którą będę zlewać, pokazać Wam, zobaczyć jak to wyjdzie. Ty jesteś najlepszą miską. Dobrze, zobaczmy co tej misce z miski wyjdzie. O, dobra. Czekaj, wiesz co, powiem Ci, wezmę garnek, bo dlatego tam mówiłam, jakby to była fajna miska, by było mogła ją tak hop i wyciągnąć ten cały tłuszcz. A tu tylko można zrobić siup. No, będę trochę miała zabawy z tym. Albo inaczej, wezmę to, przykroję na pół. O, no to jest pomysł. A może nawet na ćwiartki, co? Tak, tak. O, już się rusza, już się rusza. O, popatrzcie, widzicie tutaj na dole? Właśnie to chcieliśmy wam pokazać. Ale jednak dobrze było, mimo wszystko nie ma za dużo szlamu, ale mogłabym więcej wody tutaj dać. Ale pierwsze było wytapianie. Teraz będziemy jeszcze i tak powtarzać to przecież kilkukrotnie. Ale zobacz, nie ma tego tak dużo, ale troszkę jest. Troszeczkę jest, poczekaj, bo tutaj jest jeszcze... Popatrzcie, widzicie ten szlam? To jest właśnie to, czego będziemy teraz, będziemy teraz destylować kilkukrotnie. Tak, ale tutaj to jeszcze odłożę, to kurką damy. O, no woda nie ma jej za dużo. Mogłabym dać więcej. Ale coś zabrała. Dobra, ja tutaj... A, i jeszcze jeden, może taka uwaga, jak będziecie to robić w kuchni, tutaj ten tłuszcz starajcie się nie wylewać Wam sobie do rur, ponieważ no pozatykacie ten tłuszcz wołowy. Cały czas wołowy, dokładnie. Słój rzepakowy. Coś jak szliwczczynie w Szczebrzeszynie. No zatyka i no dlatego ja tutaj jak macie pieski, to zajebiście, bo mam wyczyszczą miski, zanim je umiecie. I dobrze, poczekajcie, ja wodę jeszcze tutaj zagotuję, żeby ten jednak tłuszcz mi się... Nie, to niech pieski wyliżą, później umyjemy miski. Dobrze, i co my teraz robimy? Teraz wyobraźcie sobie, musimy wszystko to zebrać. Widzicie, ten osad, to brudne, właśnie to takie przybarwienia właśnie kolorowe. Tam, gdzie jest ten i to trafi szlam, dla kurek albo dla piesków. Tak, to zbieramy, czyścimy to jak najbardziej. Widzicie, jak się kolor zmienia? Do białego dochodzimy. Do białego. Do białego, no do takiego czystszego, no. Czystszego, tak. I śmiało, nie żałować. Bo chodzi o to, że właśnie tych wszystkich nieczystości trzeba się pozbyć, zanim powstanie mydełko. I ten proces będziemy powtarzać no aż do skutku, aż to będzie jasne i przejrzyste. Ja mam nadzieję, że mi po 3 razach wyjdzie, ale można też i do 5. To wszystko zależy, jak na samym początku mieliście czysty ten tłuszcz. Tak, po każdym jakby będziecie widzieć, czy coś zostało, jak będzie już tego jakaś minimalna, śmieszna liczba, nie ma sensu powtarzać następnego. Z każdej strony. Z tego co słyszeliśmy właśnie do 5, ale od 3, co nie? Że czasami 3 destylacje wystarczają. Dokładnie. Dobra, ja już w tym momencie nie będę dalej zeskrobywać tego, ponieważ uważam, że wygląda to całkiem nieźle. I co robimy? No wrzucamy to do gara znowuż. Jest z tym zabawy. Naprawdę jest z tym zabawy. To nie jest takie rachu ciachu szybciutko. Trzeba poświęcić temu czas, żeby nie przepalić, oczyścić. I tak no... Później się człowiek dziwi, o te świeczki, czy na przykład te kremy takie robione ręcznie, czemu to takie drogie jest? No wiecie co, wszystko jest czas i pozyskanie tak cennego materiału nie jest prostą sprawą. To jest połowa tłuszczu z 3 krówek. Ale wiesz wiecie co ja zrobię? Bo to mi się już ładnie wytopiło tego tłuszczu, jak się roztopi będzie tyle, więc zmieszczę jeszcze z tej drugiej miski. Ale Kasia, wtedy chcesz to w garku robić, czy już nie chcesz przelewać do misek? Proszę, ale nie, no teraz muszę to znowuż podgrzać, dodać wodę, dodać sól i znowuż po 2 miskach rozlać. To jest taki proces, no. Dobra. Ale wiesz, w jednym garku, żebym już teraz nie musiała się bawić na 2 garki. Dobra, i tak jak wspominałam, robimy to samo. Ja sobie tutaj przekroję, będzie mi jednak łatwiej. Woda, już wypływa. Woda. Ale żółciutka. Woda wypłynęła, ale... A tutaj było więcej wody,
O, i zobacz, i taki, zobacz, o. No. A wiesz co, może tam ta wyparowała, bo było trochę dziabnięte. Może, tam ale albo dałam mniej do garka, ale tu już jest fajniej, bo tu już było więcej wody. O, zobaczcie. Jaki syf, jaki brud. I to wszystko. O, to patrzcie. Zobaczcie, jaki ma kolor ta woda. Nie wiem, ja może przeleję teraz. To oczywiście to nie jest brud, słuchajcie, to są takie przypalone jakby skwarki, prawda? Te części. Tak. To nie to, że to jakoś śmierdzi czy coś. Nie. To jest dalej tłuszcz, tylko że po prostu takich kawałeczków nie chcemy no to już nie dodajecie, ponieważ w zależności co oczywiście chcecie robić. No, ale... Do świeczki prawdopodobnie nie ma to znaczenia. Natomiast wiele osób też mówiło, że właśnie te przypalone, to co tam widzicie, ono dodaje zapachu, ono trzyma ten zapach, którego chcecie jak najmniej w produktach, które będziemy robić. Bo to jest zapach po prostu skwarek. Nie chcecie pachnieć skwarkami na twarzy, czy nie wiem, balsamie. Po dodaniu wapna oczywiście to nie byłoby takie jakby oczywiste, to wapno i tak swoje zrobi i zdezynfekuje to, ale tak czy siak lepiej to trzymać. Ale zobacz, tu było więcej wody, I bardziej wybrało może. Bardziej to wybrało, tak, ale tu już jest czyściutko. Tu jest czyste. Tu już myślę, że nie będę zbierać, bo nie ma co, bo zaraz mi nic nie zostanie. I to był kolejny etap czyszczenia tego. I tak będziemy ten proces powtarzać kilkakrotnie. Ja Was może już nie będę zanudzała tym, pokażę może w przyspieszeniach, w jakichś tak przebitkach i spotkamy się na zakończeniu, na finalnym produkcie, jak to wygląda. To jest tutaj tłuszcz w tym garku, który przed sekundą wrzuciliśmy, się roztopił z wodą i z solą. W tym momencie przelewamy to kolejny raz do misek. No i czekamy, aż to stężeje. Znowuż proces oczyszczania, topienia, oczyszczania. Ale zresztą zobaczymy, czy to będzie faktycznie tak brudne, że będzie trzeba jeszcze raz to przetapiać. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tej chwili, w której się znajdujemy, ponieważ myślę, że to już jest koniec. To znaczy koniec, że nie będę musiała już kolejny raz... Rozstajemy się? Hurra! Cieszysz się? No troszeczkę. Że nie będę musiała kolejny raz tego oczyszczać z solą i przetapiać, wody dolewać i tak dalej. Widzicie właśnie tutaj miseczkę, specjalnie wzięłam tą pierwszą, bo tutaj fajnie jest pokazane właśnie oddzielenie wody od tłuszczu i woda nawet jak już teraz spojrzycie jest naprawdę czysta, ona nie jest jakaś taka brudna, brązowa jak w poprzednich etapach. Dobra, teraz co będziemy robić? W tym momencie tylko i wyłącznie ja wyciągnę ten tłuszcz. O, ale fajna woda. Już od razu Wam pokazuję. Momencik. Chcę to wyciągnąć. O, i idealnie tutaj. Widzicie? Prawie przezroczysta. Woda jest czyściutka, a spójrzcie tutaj na to. W tym jednym miejscu, tutaj została taka malutka plamka, że trzeba to zeskrobać i to wszystko. Już nie będziemy dalszych etapów oczyszczania, ponieważ jest to naprawdę minimalna ilość w stosunku do całości, do tej objętości tłuszczu. To ja to w tym momencie zeskrobię i wrzucimy całą resztę do garka. Patrzcie, widzicie? Smyrgnąć tylko trzeba. Widać, że się od razu kolor jest taki sam jak tu obok. Tak, to tylko smyrgnięciem. Dobrze. I to wkładamy do garka. Wzięłam cały tłuszcz, przerzuciłam do 2 garków, bo bałam się, że mi się nie pomieści. Więc w tym momencie to się roztapia. Dolałam jeszcze mimo wszystko małą ilość wody po to, że później jak będę ten cały tłuszcz przelewać do dzbanka, żebym wiedziała, gdzie jest tłuszcz, a gdzie jest woda. Bo pamiętajcie, woda opadnie na dół, więc cały tłuszcz będzie na górze pływał. I jak będziecie zlewać to do słoików, musicie pamiętać, żeby nie było ani grama wody, bo będzie Wam się psuł ten tłuszcz.
Dlatego tutaj w tym momencie to jest taki proces no, dokładny, no, oddzielenie tych dwóch frakcji. I taki tłuszcz później jak przelejecie do słoików i je zakręcicie, może stać do roku czasu nawet. Podobno. A niektórzy mówią, że więcej. Nie wiemy, mówią, tutaj że nie chcemy. dłużej nie wiemy, ale no z tego co akurat tam gdzie ja się uczyłam od tej pani, to mu stwierdziła, że do roku czasu się taki tłuszcz przechowuje. Zamknięty w słoiku. U nas i tak nie wytrwa. No tak, u nas szybko pójdzie. Czy na konsumpcję, czy na kosmetyki. Ładny kolorek, co? Powiedzcie sami. No pięknie, pięknie to wygląda. Teraz nie zdążę Wam zrobić kremiku w tym odcinku, ponieważ mamy mnóstwo innych rzeczy do zrobienia. Ja jeszcze muszę nadrobić zaległości z mydłami, ale obiecuję, że będzie taki film dla kobietek, no i panów może zainteresowanych, ale to w późniejszym etapie. Będzie krem, na pewno. I świeczki. Tak jest. Siki Weroniki. Wydojona Weronika prosto do dzbanka sika. Tak, posłuchajcie Marcin. Czemu ja to nie wlałam od razu do słoików? No bo wiecie co, chciałam sprawdzić, nawet też przy Was, czy gdzieś tutaj mam jeszcze wodę. Tak, trzeba chwilkę poczekać, sekundeczkę drobną. No troszkę odczekamy, żeby wiadomo to się odstało, no i sprawdzimy. Ale wydaje mi się, że tutaj jest sam tłuszczyk. Dobra, damy temu z 5 minutek i będziemy przelewać. Spójrzcie tutaj na dzbanek. Bardzo fajnie w tym momencie możecie zaobserwować oddzielenie wody od tłuszczu. Te białe to jest zastygający tłuszcz. A to jest zastygający wcześniej tłuszcz, jak przelewałam. I na to już uważamy, tego w słoiku nie chcemy. I tutaj, a tutaj zobaczcie, w środku garka, jeszcze tak z daleka Marcin, ja to postaram się rozjaśnić Wam obraz postprodukcji. Widać oczka. Tutaj już jest większość wody. Większość naprawdę wody i... Tak, i tego już nie zlewamy, za duże ryzyko. I z tym tak samo bardzo ostrożnie. Nie zlewajcie do ostatniej kropli, bo woda jest to, czego nie chcecie w słoiku. No ja jeszcze tutaj dopełnię ten słoik, tutaj z góry. A ja dam Ambrowi do wychechlania. A resztę... Może Amber będzie chciała, pewnie, że będzie chciała. Oczywiście. Dobra. Dobrze. Amberku, zobacz, czy smakuje Ci tłuszczyk? Masz tu wodę dobrą, proszę, jedz. Jedz, proszę, jaka dobra woda, jedz. Tato, trochę niechętnie, jedz. I co? No i jak Ci smakuje woda z tłuszczykiem? Tato, ja nie jestem pewna, czy ja już to nie jadłam wcześniej. Ale zjem. Świn tutaj nie ma. Świn tu nie ma, dokładnie. Precyzyjna robota. Nie, tutaj już wiesz co, boję się troszeczkę, już odczekam. Nie, bo wiesz co, żeby właśnie tam na dole musisz patrzeć. Nie, odczekaj kochanie, niech to mi się ustabilizuje troszkę. Tak. Witamy na finale. Tak, finał w końcu. Zobaczcie, widzieliście początek w poprzednim odcinku, ile tego tłuszczu było i zobaczcie, ile tego wyszło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 słoików, 900 ml. No, dużo tego nie ma. Oczywiście były jeszcze trochę w misce, gdzieś tak, no nie wiem, 1/3 miski z tej szklanej, co widzieliście na samym początku, takich resztek, takich farfocli. To dostały i kurki, i pieski, no ale tak, nie reasumując, z całej tej ilości tłuszczu przerobionego, tyle skarbu otrzymaliśmy. Zobaczcie, jaki to jest ładny kolorek. Gęsi tłuszcz jest ewidentnie bardziej żółty. A my kupowaliśmy swojego czasu właśnie wołowe, takie na znanym portalu wołowe tłuszcze. No bo do diety, no wiecie, do diety optymalnej to jest kompletnie co innego. Całkiem co innego. Tamte było białe, prawda? On tak jak wybielony, wyglądał. Tak. To jest inna takie jakość. jakby kremowe bardziej. Więc naprawdę to widać różnicę. Dlatego jeszcze raz podkreślamy i zachęcamy.
kupujcie u źródła, jeżeli oczywiście taką macie możliwość, bo to naprawdę... Szukajcie źródła. Szukajcie źródła, to jest najcenniejsze. Pomagacie rolnikom, pomagacie gospodarzom, ale przede wszystkim pomagacie sobie. Właśnie chciałam to powiedzieć, pomagacie samym sobie, bo wiecie co jecie. Dobra, to takim małym akcentem wiecie co jecie. Żegnamy się z Wami i co? Zapraszamy na kolejne nasze wypociny. Tak jest. Dzień dobry. Co masz na nosie? Ty masz na nosie, a ty chciałeś smalczyku, dziewczyno. I tutaj nasza biedna Azjunia. Azjunia teraz jest z nami w domu, bo ją łapka cały czas boli, ale już wiecie co, od czasu do czasu staje. Także no jest, wiadomo, że kuśtyka. Chociaż dzisiaj coś się wkurzyło, to goniła na tych łapach. Ty chyba jesteś symulantka, co? Nie. Boli. Nie jest złamanie, to jest nadwyrężenie. Tak, nadwyrężenie. Tak myślimy, bo widzimy już postępy są.